jak najbardziej może być moim winnerem. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Mołdawia oraz Malta wybrały swoje piosenki na Eurowizję 2026. I to właśnie o tym sobie dzisiaj pomówimy. Zrobię reakcję na obie te piosenki. Standardowo powiem Wam także, co na ich temat myślę, jak je oceniam, jak widzę ich szanse na Eurowizji w maju. Zanim przejdziemy do sedna, czyli do tych piosenek, przypominam Wam o subskrypcji mojego kanału. Oczywiście, jeżeli uważacie, że na to zasługuje, ale mam nadzieję, że tak. Przypominam także o łapkach w górę oraz o wizycie na moim Instagramie i Xie. No i bez zbędnego pierdolamento myślę, że przejdziemy już do tych piosenek i zaczniemy sobie od Mołdawii, która wybrała w sobotę, tak jak Malta, ale Mołdawianie wybrali trochę szybciej. No bo w ogóle te maltańskie preselekcje to skończyły się o godzinie 1 w nocy i czekałam, bo myślałam, że nagram właśnie jeszcze w nocy te reakcje na Maltę i Mołdawię, ale jak Malta nie mogła się zdecydować, kogo chcą wysłać, no to stwierdziłam, że mam to w dupie i idę spać. No i Mołdawia zdecydowała, że ich reprezentantem na tegorocznej Eurowizji będzie Satoshi z piosenką pod tytułem Viva Moldova. Od razu Wam powiem, że ja tę piosenkę już znam, ponieważ słuchałam już jej, natomiast nie widziałam jeszcze występu preselekcyjnego i to właśnie na ten występ za chwilę zareaguję. No i tutaj trzeba także dodać, że Mołdawia wraca do konkursu po roku przerwy, no i zorganizowano właśnie preselekcję, tak jak co roku praktycznie właśnie przed tą ich przerwą. No i właśnie tę preselekcję wygrała piosenka pod tytułem Viva Moldova. Zanim przejdziemy do reakcji, standardowo przypomnę Wam także o tym, jak Mołdawia radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji, a Mołdawia radzi sobie różnie. Jak na tak mały kraj potrafią wykręcić naprawdę świetny wynik, ale potrafią też zaliczyć flopa, więc no tutaj możemy spodziewać się dosłownie wszystkiego, ale więcej o tym powiem za chwilę, a tymczasem zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę pod tytułem Viva Moldova. No, scenę to se odwalili. Myślałam, że wytrzymam chociaż do połowy tej piosenki, żeby Wam powiedzieć, że ją kocham, ale to jest chyba za trudne i mówię to już teraz. Kocham to. Kocham, po prostu to jest zajebiste. Sorry bardzo, jeżeli spodziewaliście się czegoś innego ode mnie, to nie ten adres. To jest bardzo w moim stylu. Bardzo się to mieści w takim, powiedzmy, spektrum tego, co ja lubię na Eurowizji, bardzo. Więc ja jestem, no, bardzo zadowolona z tego wyboru. O, zapomniałam Wam powiedzieć, że tu w ogóle jest Aliona Mun. To przez to, że chyba tą piosenką się tak jaram. W ogóle na żywo to brzmi jeszcze lepiej niż w wersji studyjnej, którą ja, no, słuchałam już wielokrotnie. Ej, to brzmi trochę właśnie inaczej, tam są takie trochę inne wstawki instrumentalne na żywo. To jest zajebiste, ludzie. Ja na tym etapie mogę na luzie powiedzieć, że istnieją szanse graniczące z pewnością, że to może być mój winner w maju. Fifurifu, wow! No, gniecie mi to mitochondria.
Kocham Mołdawię, sorry, ale no, naprawdę. Ja nie będę kłamać, no kocham Mołdawię po prostu. Od tego gibania aż mi się zesrały tutaj włosy. Powiedziałabym nawet, że parawany tango, plażowe gibanko, ale dobra, może nie. Przejdźmy do mojej opinii na temat tej piosenki, ponieważ na pewno jeszcze się nie skapnęliście, co o niej myślę. No i jeżeli o mnie chodzi, to powtórzę to wszystko, co powiedziałam przed chwilą. Dla mnie ta piosenka jest przezajebista. Istnieje bardzo duża szansa, że będzie to w ogóle mój winner w maju na Eurowizji. Widzę pewne możliwości zagrożenia ze strony Finlandii, ewentualnie na ten moment, ale myślę, że tutaj Mołdawia jak najbardziej może być moim winnerem i myślę, że szczerze mówiąc całkiem prawdopodobne jest, że tak właśnie będzie. No chyba, że naprawdę się coś odwali. Ja nie chcę tutaj mówić na temat ułamko, bo film na ten temat no będzie, ale to się wszystko okaże. Ale abstrahując całkowicie od mojej prywatnej opinii, całkiem obiektywnie myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że Europa w maju będzie się do tego bujała, bo ta piosenka ma absolutnie wszystko, żeby móc właśnie Europę rozbujać później podczas konkursu. Podoba mi się w tej piosence wszystko, zarówno ten gatunek muzyczny, te etno wstawki, generalnie cały zamysł i vibe tej piosenki bardzo mi się podoba. Ja w ogóle prywatnie muszę się przyznać, że ja mam jakąś taką słabość do Mołdawii jako do kraju. Byłam zresztą tam i bardzo mi się podobało. To jest specyficzny kraj do odwiedzenia, ale co nie zmienia faktu, że z jakiegokolwiek kraju byłaby to piosenka, to ona by bankowo do mnie przemówiła. No i nie będę tutaj uprawiała masła maślanego i powtarzała w kółko, że bardzo mi się podoba ten utwór, tylko po prostu przejdę do oceny, która myślę, że też nie będzie dla Was żadnym zaskoczeniem, ponieważ bez najmniejszego zawahania daję tutaj ocenę 6/6. Jakie są szanse Mołdawii na tegorocznej Eurowizji? Powiem Wam, że nie znamy jeszcze stawki praktycznie wcale, ale na ten moment mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że uważam, że całkiem sporo będzie miała ta piosenka szansę, zwłaszcza w televotingu. Myślę sobie troszeczkę, że tu może się pojawić taki efekt troszkę jak w przypadku z Dobrzy z Dup, na przykład właśnie z piosenką Trenuletul. I jest jakiś wspólny mianownik właśnie obu tych piosenek, zarówno Trenuletul, jak i Viva Moldowa. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że vibe i sam też zamysł, nawet w jakiś sposób przesłanie obu piosenek jest podobne i ono się trochę zazębia. I myślę, że to może faktycznie bujać później Europę. Czy jury na to pójdzie? Szczerze tutaj ciężko ocenić. Nie jest to piosenka, która brzmi bardzo jury friendly, ale przypominam, że na przykład w zeszłym roku byłam przekonana, że jury po prostu zgniecie i zdepcze Tomiego Kesha, a tak się nie stało. Więc czego możemy się spodziewać po jury? Ciężko powiedzieć, co nie zmienia faktu, że nadal uważam, że jest to piosenka, która ma naprawdę spoko te szanse. I jeżeli chodzi o to, czy będzie Mołdawia w finale w maju, to myślę, że będzie. Myślę, że będzie. Rzucam to już w tej chwili w eter. Myślę, że czas przejść do piosenki maltańskiej i Malta zdecydowała, że będzie ich reprezentował w maju Aidan z piosenką pod tytułem Bella. Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałam, na Malcie odbyły się preselekcje właśnie w celu wyłonienia ich reprezentanta. Preselekcji maltańskich nie oglądałam, po zwycięstwie nie słuchałam także tej piosenki, więc nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać, oprócz tego, że słyszałam, że jest to ballada, ale będzie to dla mnie swojego rodzaju zaskoczenie. No i powiedzmy sobie jeszcze na szybko, jak Malta radzi sobie na Eurowizji. I tutaj też odpowiedź będzie podobna, że różnie, aczkolwiek tutaj raczej słabiej niż lepiej. Często nie ma w ogóle finałów w przypadku Malty. Jeżeli są, to w ostatnich latach
przeważnie Malta zajmuje tam dosyć niskie miejsca, no z wyjątkiem na przykład takiego Rzemekas z 2021 to było roku, prawda? Pierwszego. Matematyka i cyferki to nie jest moja dobra strona. Ale co do zasady, nie ma jakiegoś takiego schematu, który pozwoliłby mi wstępnie wiedzieć, czego mogę się spodziewać, dlatego po prostu przejdę już do reakcji na piosenkę maltańską. Que bella, you know nothing is dead now. I'll keep holding on to. No ciekawi mnie, czy to mi się spodoba. No takie filmowe. Daje vibe takiego właśnie jakiegoś soundtracku do filmu. Jezus, nie spodziewałam się tego, ej. Ja nie wiem. Czy tak jakoś nie moje klimaty i to nawet nie chodzi o to, że to jest ballada, bo ja nieraz ballady naprawdę bardzo lubię, ale takie filmowe właśnie jakoś nie. To mi daje właśnie taki klimat takiego filmu, że nie wiem, jest jakaś scena z jakimiś takimi krajobrazami w jakimś filmie typu romans i nie wiem, jakaś para zakochana se jedzie jakimś takim samochodzikiem i to leci w tle i pokazują jakieś tam krajobrazy. Tak, to tak brzmi. Serio. Dla mnie. Gdyby to było po włosku, to brzmiałoby trochę jak coś, co zostało odrzucone z Sanremo. Przy czym podkreślam, że moim zdaniem byłoby to odrzucone, biorąc pod uwagę poziom Sanremo. Zazwyczaj oczywiście. Nie wiem, no tak nie wiem, no. Zupełnie się nie spodziewałam tego, jeżeli mam być szczera. Jak słyszałam, że ballada, no to tak miałam zamysł czegoś innego jednak. Kurde, te płatki róż, tak trochę Aleksiejew vibe. Proszę, typie, tylko po prostu nie wymyśl, że mają do ciebie strzelać różą, dobra? Please. Będę z wami szczera, nie siadło mi to, nie jest to może najgorsza piosenka, jaką w życiu słyszałam, podczas której ja bym absolutnie cierpiała i nie mogła już wytrzymać do samego końca, ale no nie porwało mnie to, nie porwało mnie to w najmniejszym nawet stopniu. Miało to jakiś taki minimalnie może przyjemny klimat, bo właśnie tak jak powiedziałam, to brzmi jak coś, co mogłoby być takim tłem w jakimś filmie, jakiejś takiej romantycznej sceny z krajobrazami i podejrzewam, że gdybym oglądała sobie jakiś tam film i właśnie taka muzyczka przy tego typu scenie gdzieś tam w tle by brzdękała, to ja bym absolutnie nic nie odebrała tego w jakiś sposób negatywnie. Ale samodzielnie jako sama w sobie piosenka, no dla mnie nie jest to piosenka, do której ja będę wracała i której będę chciała sobie jeszcze raz na przykład posłuchać po nagraniu. Ja powiem wam, że ja kiedyś myślałam, że ja jestem człowiekiem, który nie lubi ballad, ale jak tak ostatnio o tym pomyślałam, to muszę się przyznać, że to nie jest prawda, ponieważ ja naprawdę sporo, nawet właśnie z Eurowizji, mam takich ballad, do których naprawdę chętnie wracam. Ale lubię taki dosyć określony typ ballad, takie bardziej powiedzmy dramatyczne, takie bardzo mocno emocjonalne i takie ballady zazwyczaj do mnie w jakimś stopniu przemawiają, a ta ballada jest właśnie taka bardzo spokojna, taka powiedziałabym wręcz trochę relaksująca, ale mimo to ona do mnie nie przemawia. Dobra, ocenę muszę wystawić i zastanawiam się, bo powiem wam, że postawienie tutaj 1 to chyba nie jest to, co ja czuję. Wydaje mi się, że pała to jest zarezerwowana już dla takich naprawdę piosenek, które aż bolą podczas słuchania i zdarzają się takie piosenki. Pewnie w tym sezonie też się takie zdarzą. Ale czy tutaj powiem wam, że no nie wiem, chyba bym się z tym tak za ostro czuła. Dam tutaj 2. Dam tutaj 2/6 i to jest to, co ja czuję.
Jak Malta poradzi sobie z tym utworem na Eurowizji w maju? Powiem Wam, że nie wiem. Naprawdę nie wiem. To jest dziwna piosenka pod tym względem, że dużo zależy od tego, jaka będzie stawka, bo jeżeli będzie bardzo mało ballad i będzie bardzo dużo właśnie takich szybkich i dynamicznych piosenek, to taka Malta właśnie gdzieś tam wsadzona między szybkie utwory może być czymś, co zabłyśnie. Zwłaszcza jeżeli będzie tutaj zrobiony dobry staging, jakiś taki bardzo klimatyczny, taki wręcz powiedziałabym nawet może trochę romantyczny, to miałoby jakąś rację bytu i wydaje mi się, że będzie taka grupa docelowa, która może być tym utworem pozytywnie zaskoczona. Więc wydaje mi się, że szanse bardzo mocno będą w przypadku Malty zależały zarówno od ustawienia właśnie w running orderze, zarówno od stagingu i od tego, jaka będzie stawka, jakie będą tendencje właśnie muzyczne w tym roku na Eurowizji. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje opinie na temat tych piosenek. No i oczywiście, tak jak zawsze, wybiorę, którą z tych dwóch piosenek wolę. Myślę, że tutaj nawet chyba nie muszę tego mówić, wolę Mołdawię. Dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie, która piosenka podoba Wam się bardziej, co myślicie na temat szans obu tych utworów. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie mojego filmu, przypominam o subskrypcji dla mojego kanału. Dajcie też łapkę w górę, proszę Was. Serdecznie zapraszam na mojego Instagrama i na mojego Xa. Naprawdę, zajrzyjcie chociaż, dajcie jakiegoś tam followka czy coś. Trzymajcie się, do zobaczenia.